Witam serdecznie dzisiaj po południu. Złoto w czasie kryzysu. Jak to jest? Złoto co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Złoto w czasie kryzysu. Jak to jest? Złoto co dalej? Wygląda na to, że teraz na rynku złota jesteśmy w bardzo interesującym momencie, ponieważ złoto znowu spadło poniżej $2000. Część inwestorów uważa, że tworzymy trzeci szczyt i będziemy świadkami mocnego tąpnięcia na rynku złota. Inni zakładają, że to jest tylko korekta, która będzie bardzo płytka i szybko wrócimy nad poziom $2000. Będziemy skutecznie atakować maksima wszechczasów i rynek będzie kontynuował tendencję wzrostową. Jak to może być? Zobaczymy, ponieważ, drodzy Państwo, zbliża się kryzys zadłużenia. To, co się wkrótce może wydarzyć na początku czerwca, czyli kryzys zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, osiągnięcie limitu długu może wpłynąć na rynki finansowe, więc bądźmy przygotowani. Zobaczmy, jak na przestrzeni historii złoto reagowało i co może się wydarzyć, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz w sytuacji, kiedy rzeczywiście doszłoby do takiego kryzysu, kiedy rynki finansowe byłyby na nim skupione i musiały go wyceniać. Na samym początku te czynniki, które wpływają na cenę złota, które najbardziej mają ewidentny wpływ na to, co się dzieje na rynku. Przede wszystkim amerykański dolar. I w pierwszej kolejności widzimy tutaj długoletnie powiązanie między zachowaniem amerykańskiego dolara na swoim indeksie, a samym czystym rynkiem, samą ceną złota. Natomiast moim zdaniem najlepiej w ostatnim czasie widać tą korelację między zachowaniem ceny złota, a samym euro-dolarem. Wniosek jest jednoznaczny. Kiedy amerykański dolar zaczyna się umacniać, czyli euro-dolar zaczyna spadać, spada także cena złota. Jest presja na to, żeby pozbywać się złota i także innych surowców. Natomiast kiedy euro-dolar idzie w górę, a tak mieliśmy w ostatnim momencie, w ostatnim czasie z tym mieliśmy do czynienia, to w takiej sytuacji jest presja na to, żeby cena złota szła w górę, żeby kontynuowała tendencję wzrostową. Więc wniosek jest pierwszy taki: jeżeli będziemy w najbliższym czasie, bądź też podczas kryzysu obserwować presję na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara, to w pierwszej kolejności cena złota powinna spadać. Natomiast kiedy doszłoby do odbicia i ruchu przeciwko amerykańskiemu dolarowi, to w takiej sytuacji cena złota powinna zacząć zyskiwać na wartości, powinna rosnąć. Druga niezwykle ważna korelacja dla złota to jest korelacja między złotem a zachowaniem amerykańskich obligacji. I tutaj widzimy taką zależność, że im wyższe są rentowności, tym niższa jest cena złota, tym bardziej inwestorzy, którzy lubią bezpieczeństwo, inwestują w amerykańskie obligacje. Wolą parkować na coraz wyższej rentowności niż na rynku złota i wtedy pozbywane jest złoto, a amerykańskie obligacje są w takiej sytuacji przez tych inwestorów, którzy szukają bezpieczeństwa, są kupowane. Więc im wyższe rentowności, tym gorzej dla złota, a im niższe rentowności, tym lepiej dla złota. I w sytuacji, kiedy będziemy świadkami podczas kryzysu spadku rentowności, czyli presji na kupowanie amerykańskich obligacji, to powinny być to czynniki, które będą sprzyjały temu, żeby złoto zachowywało się właśnie w taki sposób, jak pokazuje nam historia i odwrotnie. A jak to wytłumaczyć tą korelację? W niezwykle prosty sposób. Im wyższe są rentowności amerykańskich obligacji, to dla inwestora, który szuka bezpieczeństwa, dla niego bardziej korzystne jest zainwestowanie w amerykańskie obligacje, które w takiej sytuacji płacą coraz wyższe odsetki, a im niższe są odsetki, tym bardziej zyskuje cena złota, ponieważ złoto nie płaci żadnych odsetek, a za jego fizyczne przetrzymywanie trzeba płacić pewnego rodzaju koszty. Dlatego też im wyższe są rentowności, tym gorzej dla złota. Więc jeżeli rentowności pójdą w górę, to czeka nas korekta spadkowa cen złota, a jeżeli rentowności pójdą w dół, a to moim zdaniem jest scenariusz bazowy na 2023 rok, to w takiej sytuacji cena złota powinna iść w górę i także spodziewam się, że ten rok nie będzie korzystny dla amerykańskiego dolara. Dlatego też dla całego roku moim zdaniem cena złota powinna
a w tym roku cena złota powinna rosnąć i powinna zakończyć 2023 rok wyżej niż było to na samym początku 2023 roku. Jakie są inne czynniki, które wpływają na cenę złota? Generalnie zachowanie złota i amerykańskiej inflacji PCE jest takie, że jeżeli cena złota ma rosnąć, to powinniśmy spodziewać się spadków inflacji. I to zjawisko właśnie teraz występuje. Jeżeli rozpatrujemy zachowanie ceny złota i realnych, rzeczywistych stóp procentowych, to mniej więcej widać na przestrzeni historii, że jeżeli one idą w górę, to występuje presja na spadki ceny złota, a jeżeli te rzeczywiste stopy spadają, to występuje presja na rzecz wzrostów cen złota, więc też myślę, że warto na to zwracać uwagę, chociaż moim zdaniem nie ma aż takiego bardzo silnego powiązania, a bardzo trudno wyznaczyć oczywiście te rzeczywiste stopy procentowe ze względu na to, że prawidłowe określanie rzeczywistej stopy procentowej powinno się opierać na oczekiwaniach inflacyjnych, które będą pokazywały nam inflację za rok do przodu, a nie na odczytach, które są teraz, ponieważ one pokazują nam inflację rok do tyłu dla pieniądza, który był rok dokładnie temu, a stopa procentowa pokazuje, jaka będzie, ile dostaniemy odsetek za rok do przodu, więc inflacja w oczekiwaniach, ta liczona ex ante jest prawidłowa i ją bardzo trudno wycenić, dlatego też ocenianie rzeczywistej stopy procentowej jest takie trudne. I teraz, jak złoto zachowywało się w czasie kryzysów? Złoto w czasie kryzysów na przestrzeni dwóch ostatnich, czyli tego, co się działo w 2008-2009 roku, widzimy, że w pierwszej kolejności złoto rzeczywiście traciło na wartości, ale później bardzo wyraźnie zaczynało odbijać. No i podczas tego, co się działo 3 lata temu, bardzo podobny był mechanizm. W pierwszej kolejności cena złota spadała, ale później zaczęła dynamicznie odbijać. I moim zdaniem, gdyby się okazało, że kryzys teraz nas znowu dopada, to sytuacja powinna być analogiczna. W pierwszej kolejności złoto będzie spadać, ponieważ inwestorzy będą szukali płynności, zwłaszcza gotówkowej, ale w dłuższej perspektywie będzie to czynnik, który będzie sprzyjał temu, żeby złoto poszło jednak w górę, więc złoto co dalej, moim zdaniem odpowiedź na to jest optymistyczna i tylko chwilowe zawirowania związane z szukaniem płynności będą w stanie doprowadzić do spadku ceny, no chyba że doszłoby bardzo dynamicznego umocnienia amerykańskiego dolara na dłużej, ale myślę, że to nie jest scenariusz, który jest teraz najbardziej prawdopodobny, plus perspektywy właśnie tych procesów inflacyjnych, o których za chwilę będzie w drugiej części tego materiału, sprzyjają raczej tezie o tym, że jest większe prawdopodobieństwo, zdecydowanie niż 50%, że na koniec tego roku cena złota będzie wyżej niż na początku 2023. Moim zdaniem takie są wnioski co do złota na kolejne miesiące. I w tym miejscu zachęcam do tego specjalnego materiału, który jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu, o tym, jak mogą się giełdy zachowywać w obliczu inflacji i podczas kryzysu zadłużeniowego. Warto się z tym materiałem zaznajomić. On jest tam podlinkowany na dole w opisie i także w komentarzu. No i teraz, jeżeli rozważamy już amerykańskiego dolara, perspektywy stóp procentowych i tego, jakie są perspektywy inflacyjne, to rzućmy okiem na to, jakie są oczekiwania. I moim zdaniem to, że euro-dolar rośnie, wynika z tego, że rynek oczekuje obniżek stóp procentowych w drugiej części tego roku w Stanach Zjednoczonych oraz cały czas podwyżek w strefie euro i ten rosnący dysparytet jest jednym z najważniejszych czynników, który prowadzi do wzrostów euro-dolara w ostatnich miesiącach i będzie dalej prowadził do wzrostów euro-dolara w kolejnych miesiącach, ponieważ nie widać jeszcze w perspektywie pierwszej obniżki stóp procentowych w strefie euro, a taki czynnik mógłby zmienić tą perspektywę. I co jest bardzo interesujące, znalazłem raport, który pokazuje, że temat inflacji wychodzi z mody wśród inwestorów. I ten wykres, który teraz widzicie, drodzy Państwo, jednoznacznie pokazuje, że temat inflacji spada z radarów. Teraz procesy dezinflacyjne są najważniejsze na całym świecie i to inwestorzy to kupują, pod to otwierają pozycje. Jeżeli zobaczymy, jakie są oczekiwania inflacyjne profesjonalnych inwestorów, to widzimy, że one są po prostu na dnie, czyli profesjonalni inwestorzy oczekują pogłębienia tendencji dezinflacyjnych, przyspieszenia procesu spadku inflacji w ujęciu na całym świecie i te zjawiska oczywiście bardzo dobrze będą wpływały na wycenę
i złota, i amerykańskiego dolara, i oczywiście na wycenę rynków emerging markets, które są oczywiście także niezwykle w tym wypadku istotne z powodu ich wcześniejszych tych rzeczywistych ujemnych, i to bardzo mocno ujemnych, realnych stóp procentowych. Jak te oczekiwania inflacyjne i ten spadek gry na inflację widać, na przykład obrazuje to krzywa dochodowości, gdzie na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy widzimy, jak bardzo się oddaliły wyceny co do przyszłej inflacji na amerykańskim rynku obligacji. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Nie widać po prostu inflacji już w danych i w tym, co rynek wycenia na stopie procentowych. I oczywiście także akcje nie dyskontują więcej procesów inflacyjnych. To się skończyło, drodzy Państwo. Temat inflacji został już przez rynki zdyskontowany. Teraz jest dyskontowany proces dezinflacji na całym świecie i on prędzej czy później dotrze także do naszego kraju. Już po prostu już go widać. Ale jako że polska gospodarka ma opóźnienie około 5-6 nawet miesięcy względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, więc apogeum procesów dezinflacyjnych przypadnie właśnie pod koniec tego roku i właśnie wtedy będzie szansa na pierwszą obniżkę stóp procentowych w Polsce. Tak po prostu wynika z danych makroekonomicznych, które tutaj Państwu zaprezentowałem i jak to po prostu widzi rynek na całym świecie. No i teraz zobaczmy, co się może wydarzyć także na inflacji w najbliższym czasie. Dlaczego te procesy dezinflacyjne są takie istotne? Ponieważ i inflacja liczona przez cykle już wyraźnie ma tendencję ku dezinflacji, już te procesy dezinflacyjne widać bardzo mocno, jak i inflacja w ujęciu strukturalnym także zakręca i zaczyna ona opadać. Widać przesunięcie w czasie zachowania inflacji strukturalnej względem tej cyklicznej i te powiązanie sygnalizuje, że przyspieszenie procesów dezinflacyjnych dopiero jest przed nami, jeżeli oczywiście nic się tutaj nie zmieni. To, jak to wyceniane jest przez rynek, widać najlepiej na przykładzie amerykańskiego dolara i rentowności amerykańskich obligacji, czyli amerykańskie rentowności idą na pierwszy rzut ognia. Ten zbliżający się kryzys zadłużenia, czyli uderzenie w limit długu widać, bo rynek na chwilę obecną próbuje podnieść te wyceny rentowności tak wysoko, jak tylko się da. Równolegle mamy umocnienie amerykańskiego dolara. W tym momencie tworzenia tego wpisu atakujemy średnią półroczną na samym dolar indeksie oraz na indeksie euro, co pokazuje, że te miejsca, na których teraz jesteśmy, mają duże znaczenie, więc przyglądajmy się, co się dalej wydarzy. Czy będzie kontynuacja tendencji na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara. Widzimy, jaki jest bardzo duży wpływ punktów swapowych na wycenę euro-jena, jak bardzo teraz to, że mamy niekorzystne punkty swapowe dla jena japońskiego, wydźwiga pary związane z jenem na wysokie poziomy. Widzimy także, że w kluczowym miejscu jest waluta surowcowa, czyli australijska waluta. I jeżeli jesteśmy przy surowcach, to widzimy dzisiaj, że nie ma kontynuacji tendencji wzrostowej na cenie miedzi, ale tworzę ten materiał przed sesją amerykańską. Wszystko się może tutaj jeszcze wydarzyć. Natomiast jeżeli się popyt znowu pojawi, będzie to sprzyjający czynnik temu, co się dzieje na indeksach giełdowych. I jeżeli dodatkowo potwierdzone będzie to zachowaniem ropy naftowej, to myślę, że czynniki sprzyjające popytowi na ryzyko dzisiaj będą jeszcze bardziej zwielokrotnione. Plus równolegle obserwuję zachowanie Bitcoina, czy będą pokonywane ostatnie maksima, ponieważ jeżeli tak się stanie, to rynek zauważy, że odbijamy od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym okolic 26 tysięcy dolarów, a to będzie dobra wiadomość, także będzie zwiększała prawdopodobieństwo wzrostów indeksów giełdowych. A dzisiaj na indeksach giełdowych jest naprawdę bardzo optymistycznie. Indeks Standard & Poor's próbuje na futures zbliżyć się do maksimów wszechczasów. Indeks DAX zachowuje się rewelacyjnie. W końcu po miesiącu doszło do wybicia górą i momentalnie zaczynamy atakować maksima wszechczasów, co widać na następnym wykresie. Więc przed rynkiem tutaj w Europie bardzo ważna decyzja. Jeżeli DAX przejdzie maksima wszechczasów, zacznie tworzyć je nowe, zwłaszcza będzie ogromne prawdopodobieństwo, że świeca tygodniowa będzie sprzyjała tendencjom wzrostowym, to być może zamiast spadków negatywnych zjawisk będziemy świadkami kontynuacji ruchu w góry i optymistycznego rozwoju scenariuszy w dyskontowaniu tego, że europejska i amerykańska gospodarka będzie dyskontowała tylko spowolnienie gospodarcze, miękkie lądowanie, jakąś twardą, mocną recesję. Natomiast widać, że spółki defensywne względem tych cyklicznych cały czas
zachowują się lepiej. Widać to na wycenach, widać to, jak zachowują się te spółki na swoim wskaźniku względem indeksu Eurostoxx. Wniosek jest taki, że rynek jednak cały czas boi się, ale ta tendencja wzrostowa jest obserwowana, a hossa to jest wspinaczka po ścianie strachu, jak to się ładnie mówi w tym rynkowym przysłowiu, więc no być może będziemy jednak świadkami optymistycznego rozwoju wydarzeń w kolejnych dniach na rynkach finansowych i rynek nie będzie się bał tego kryzysu zadłużenia. Tak wyglądałoby z tego, co się teraz dzieje w ostatnich 2 tygodniach maja. Dlatego też bądźmy wyczuleni, co się wkrótce także wydarzy. No i teoretycznie to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, czyli umocnienie, powinno sprzyjać temu, żeby waluty rynków emerging market straciły. I dopiero dzisiaj i wczoraj widzimy, że takie zjawisko faktycznie ma miejsce. Opisywałem tydzień temu, jak usłyszałem w radiu RMF FM, że nawet temat złotego, jego siły był poruszony w audycjach, które nie były nakierowane na gospodarkę, a to był taki czerwony dzwonek, który sygnalizował, że umocnienie złotego sięga już pod przysłowiową strzechę, czy też do kierowcy taksówki. I zaczęła się taka generalna korekta. Ona jest widoczna nie tylko na złotym, ale także na węgierskim forincie. Dlatego też zobaczymy, gdzie dalej zawędruje amerykański dolar, ponieważ równolegle do tego osłabienia trwa presja na amerykańskiego dolara i myślę, że ta korelacja jest bardzo dobrze widoczna. To zachowanie złotego może się odbić na polskich aktywach, dlatego też zobaczymy, jak głęboki będzie ruch na polskich obligacjach i na indeksie WIG20, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo teraz waluty emerging markets podążają w ślad za tym, co się dzieje na chińskiej walucie i na koniec także bardzo ciekawy wykres pokazujący także powiązanie między walutami rynków emerging markets a amerykańskimi obligacjami. Ta korelacja jest dodatnia, wynosi plus 0,19 i wygląda, że ma tendencję ku wzrostom, dlatego też będziemy obserwować, czy faktycznie to powiązanie będzie kontynuowane i czy będzie można je wykorzystać w przyszłości do inwestowania. Zobaczymy. Przed rynkiem niezwykle interesujący czas dyskontowania kryzysu zadłużenia, uderzenia długu amerykańskiego w swój limit i czy to wywoła perturbacje, turbulencje, no i jak może się zachować złoto, różnego rodzaju inne instrumenty finansowe, różne klasy aktywów. To jest temat, który teraz jest najważniejszy dla rynków finansowych na całym świecie i warto być tego świadomym. I w tym momencie zachęcam jeszcze raz do specjalnego materiału, który jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu odnośnie tego, o giełdach w obliczu inflacji i kryzysu zadłużenia. Jak one mogą się zachować? Warto wiedzieć więcej, warto się z tymi materiałami zaznajomić. Przypominam, one są tam na dole podlinkowane w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego, życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do zobaczenia. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.